Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Już w tym roku w życie wejdzie dyrektywa przegłosowana w roku 2019 w Unii Europejskiej. Wycofane zostaną z obrotu produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzyw sztucznych, np. patyczki higieniczne, sztućce, talerze czy opakowanie na żywność. Motywem wprowadzenia tej dyrektywy była oczywiście ochrona środowiska, szczególnie morskiego. Już nie od dzisiaj wiadomo, że zanieczyszczenie plastikiem jest wielkim problemem. Czy jednak jego całkowita delegalizacja byłaby dobrym pomysłem? Dzisiaj przyjrzymy się wadom i zaletom plastiku, aby rozważyć, czy dobrym pomysłem byłoby wycofanie go z obrotu. Zapraszam. Znany nam już od początku XX wieku plastik jest lekki, tani i, jak jego sama nazwa wskazuje, plastyczny, co oznacza, że możemy nadać mu dowolny kształt. To właśnie jego uniwersalność sprawiła, że znaleźliśmy już miliony różnych jego zastosowań i stworzyliśmy setki, jeśli nie tysiące różnych jego rodzajów. Plastik znajdziemy nie tylko w sklepach spożywczych, na półkach z butelkowaną wodą czy w działach z gotową żywnością, ale także w kaskach, siedzeniach samochodowych dla dzieci i poduszkach powietrznych w autach. Z plastiku zrobione są nasze telefony, komputery i telewizory, ale też i poliestrowe ubrania, meble i dywany. Plastik znajdzie się nawet w farbie, którą malujemy ściany podczas remontu. Plastik, wbrew pozorom, pozwala nam na oszczędzanie energii. W jaki sposób? Dzięki swojej lekkości, plastik użyty jako budulec dla środków transportu, takich jak samochody czy samoloty, pozwala na zaoszczędzenie zużywanego paliwa, co w konsekwencji obniża emisję CO2. Chociażby w Airbusie A380 w 22% wykorzystano plastik wzmocniony włóknami węglowymi, co pozwoliło na zaoszczędzenie paliwa i obniżyło koszty operacji o 15%. Energia odnawialna jest w tej chwili uzależniona od tego surowca, ponieważ plastik wykorzystuje się do produkcji paneli słonecznych, rur i turbin wiatrowych. Wykorzystujemy to tworzywo także w budownictwie, przy tworzeniu okien PCV, świetnie izolujących nasze mieszkania, oraz przy spienionym polistyrenie, który wykorzystuje się jako materiał izolacyjny do budynków. Plastik świetnie sprawdza się także jako opakowanie, czego chyba wszyscy jesteśmy świadomi. Tak jak już powiedziałam, jest on lekki i wszechstronny, co daje mu wielką przewagę nad jego metalowymi i papierowymi konkurentami. Jest on także nieprzepuszczalny dla wody i wilgoci, co zapobiega zbyt wczesnej utracie świeżości przez produkty spożywcze. Produkcja plastiku wydziela także mniej CO2 niż produkcja papieru czy aluminium, co sprawia, że wbrew pozorom plastikowa torba ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż torba papierowa, pod warunkiem, że obie zostaną użyte tylko raz. Także plastikowe słomki, których sprzedaż została zabroniona w Unii Europejskiej, odgrywają ważną rolę w naszym społeczeństwie. Tutaj warto podkreślić, że stanowią one 0,03% wszystkich odpadów znajdujących się w oceanach, jednak to wokół nich została skupiona uwaga podczas wzrastającej debaty na temat zanieczyszczenia plastikiem. Niestety ich delegalizacja stanowi jedną z podstawowych form dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez środowiska proekologiczne, określaną w angielskim jako eco-ableism. Jest tak dlatego, że alternatywy plastikowych słomek nie spełniają swojej roli tak dobrze, jak te wykonane z plastiku. Niektóre z nich mogą powodować alergie, stanowią ryzyko uduszenia, inne z nich nie nadają się przy gorących napojach. Niestety wraz z rozpowszechnieniem plastiku pojawia się wiele problemów, z którymi dziś musimy się borykać. Po pierwsze, pamiętajmy, że plastik syntetyczny jest wykonany z ropy naftowej, co oznacza, że kupując plastik wspieramy koncerny paliw kopalnych, znacznie przyczyniających się do dzisiejszego ocieplenia klimatu. Popyt na ten surowiec sprawia, że nawet jeżeli zapotrzebowanie na benzynę spadnie, koncerny paliwowe dalej będą pompować ropę potrzebną do produkcji plastiku i zanieczyszczać środowisko. Po drugie, na skalę światową 1/4 plastikowych odpadów jest spalana, a spalanie plastiku wydziela gazy cieplarniane. Często proces spalania odpadów jest wykorzystywany do pozyskiwania energii, co sprawia, że emisja gazów cieplarnianych jest w pewnym sensie uzasadniona tym, że po drodze dostarczono energię potrzebną na przykład do ogrzania miasta. Także wysypiska śmieci, nawet dobrze zarządzane, stanowią problem, ponieważ rozkładający się plastik wydziela metan i dwutlenek węgla, czyli gazy cieplarniane. Trzecim problemem jest zanieczyszczenie plastikiem. Dziś produkujemy 200 razy więcej plastiku niż produkowaliśmy w latach 50. XX wieku. W roku 2015 wyprodukowaliśmy go 380 milionów ton, co jest równe 2/3 wagi populacji światowej. Łącznie wyprodukowaliśmy już 8 miliardów ton plastiku, co oznacza, że na każdą osobę na Ziemi przypada dzisiaj tona plastiku. Dzisiejszy problem zanieczyszczenia plastikiem wynika z faktu, że zaledwie 20% tego surowca zostało jak do tej pory zrecyklingowane, a ponad połowa została po prostu porzucona.
Porzucenie odpadu polega na tym, że ląduje on albo na wysypisku otwartym lub zamkniętym, albo w naturze, albo po prostu gdzieś się gubi. Najbardziej znanym przykładem zanieczyszczenia środowiska plastikiem jest Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, znajdująca się na północnym Pacyfiku, gdzieś między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. Jest to góra śmieci ważąca prawie 80 000 ton o trzykrotnej powierzchni Hiszpanii. Plastik znajdujący się w oceanach możemy uznać jako jego nierozłączną część, ponieważ nie tylko będzie się on rozkładał przez kilkaset do kilku tysięcy lat, ale także rozkładając się, rozpada się on na mikrocząsteczki, co czyni go jeszcze trudniejszym do usunięcia. Plastik znajdujący się w oceanach stanowi także zagrożenie dla morskiego życia. Zwierzęta obecne w oceanach albo zaplątują się w plastik, albo mylą go z pożywieniem lub połykają go przez przypadek. Może to wydawać się odległym problemem, niestety wykazano już obecność soli w małżach, ostrygach, rybach, a także w soli morskiej, czyli produktach lądujących na naszych stołach. Mikroplastik jest nierozpuszczalny w wodzie i ma wysoki stosunek powierzchni do objętości. Te właściwości sprawiają, że toksyczne substancje, jeżeli takie znalazłyby się w oceanach, mogłyby wiązać się na jego powierzchni. Także plastik sam w sobie może być dla nas toksyczny i mimo, że na razie nie został udowodniony jego wpływ na ludzkie zdrowie, wiele naukowców podkreśla, że musimy dociekać wpływu zanieczyszczenia plastikiem na ludzkie zdrowie, a także jakość i bezpieczeństwo żywności. Zanieczyszczenie plastikiem, będąc potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i potwierdzonym zagrożeniem dla bioróżnorodności, stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Teraz zastanówmy się, czy nawet jeżeli nie został jak na razie udowodniony wpływ plastiku na ludzkie zdrowie, warto ryzykować i zwiększać jego produkcję? Co jeżeli za kilkanaście, kilkadziesiąt lat okaże się, że rzeczywiście jednak jest on dla nas toksyczny, ale usunięcie go będzie bardzo, bardzo drogie albo może w ogóle niemożliwe? Nawet jeżeli całkowita delegalizacja plastiku nie byłaby rozwiązaniem problemu, ponieważ nadal potrzebujemy go w wielu dziedzinach życia, jego produkcja na tak wielką skalę nigdy nie była dobrym pomysłem. Aby poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, potrzebujemy współpracy na każdym poziomie, chociażby poprzez nowe regulacje odnośnie zarządzania odpadami, zmniejszenie produkcji plastiku tam, gdzie można go łatwo zastąpić, a także poprzez zwiększanie świadomości konsumenckiej. Tutaj warto podkreślić, że tak zwany bioplastik czy plastik biodegradowalny wcale nie jest rozwiązaniem problemu. Po pierwsze, on także rozkłada się na mikrocząsteczki, a po drugie, nie może być sortowany jako tworzywo sztuczne, ponieważ nie podlega recyklingowi. Mimo że jako konsumenci nie decydujemy o tym, co jest legalne, a co nie, to nadal mamy wpływ na to, jakiego typu produkty konsumujemy na co dzień. Nawet jeżeli nie pozbędziemy się plastiku całkowicie z naszego życia i nie ma w tym nic złego, to warto nauczyć się korzystać z niego w sposób świadomy. Jak pokazały dzisiejsze liczby, sortowanie śmieci nie wystarcza, ponieważ mała ilość plastiku jest poddawana recyklingowi. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby ograniczyć ilość niepotrzebnie wytwarzanych przez nas odpadów. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Źródła jak zwykle znajdziecie w opisie. Widzimy się następnym razem. Cześć!